Cześć! Z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj pokażę Wam przepis na deser jednoporcjowy inspirowany puddingiem stworzonym z okazji platynowego jubileuszu Elżbiety II. Przygotujemy słodkie pucharki składające się z takich warstw jak rolatki biszkoptowe, migdałowy budyń czy delikatna galaretka mandarynkowa. Mnóstwo smaku, a tak naprawdę niewiele pracy. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapki w górę i subskrypcji. Was zapraszam na film, a ja biorę się do roboty. Przygotowanie naszego deseru zaczynam od mandarynkowej galaretki. W tym celu do niewielkiej miseczki wlewam 4 łyżki gorącej wody i dodaję do niej 6 g żelatyny. Zawartość naczynia energicznie mieszam do całkowitego połączenia składników i odstawiam na chwilę do lekkiego przestudzenia. Podczas gdy żelatyna się chłodzi, zajmuję się owocami. Używam dzisiaj gotowych, wyfiletowanych mandarynek z puszki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli świeżych. Wszystko zależy od tego, ile czasu na przygotowanie deseru chcecie poświęcić. 300 g mandarynek wraz z sokiem wlewam do rondelka, następnie dodaję łyżkę cukru i łyżeczkę soku z cytryny. Całość podgrzewam, stale mieszając do rozpuszczenia cukru i delikatnego rozbicia owoców. Kiedy to nastąpi, ściągam rondelek z ognia i przelewam jego zawartość do niewielkiej miski. Kilka łyżek kompotu mandarynkowego dodaję do przestudzonej żelatyny w celu jej zahartowania. Wiem, przy gorącym płynie teoretycznie nie trzeba tego robić, ale jak wiadomo, strzeżonego Pan Bóg strzeże. Zahartowaną żelatynę dodaję do kompotu mandarynkowego i dokładnie mieszam. Tak przygotowaną galaretkę odstawiam do całkowitego schłodzenia i lekkiego stężenia. Galaretka się chłodzi, a my w tym czasie przygotujemy budyń migdałowy. W tym celu do niewielkiego rondelka przelewam około 200 ml 36% śmietanki, a pozostałe 100 ml na chwilę odstawiam. Rondelek ze śmietanką stawiam na niskim ogniu i dodaję do niej łyżkę cukru. Zawartość naczynia mieszam do rozpuszczenia cukru w płynie i podgrzewam, dalej od czasu do czasu mieszając do zagotowania śmietanki. W międzyczasie zajmuję się jej resztą. Do 100 ml kremówki dodaję 2 żółtka, łyżeczkę mąki ziemniaczanej i niewielki chluś ekstraktu migdałowego. Uważajcie, żeby z nim nie przesadzić. Składniki mieszam do uzyskania jednolitego płynu. Z tak przygotowaną bazą budyniu wracam do rondelka, w którym śmietanka powinna już lekko wrzeć. Dodaję do niej zawartość dzbanka i energicznie mieszam. Tak przygotowany budyń gotuję do uzyskania gęstego aksamitnego płynu. Kiedy budyń stanie się już odpowiednio gęsty, przestaję go mieszać i pozwalam mu lekko zabulgotać. Następnie zdejmuję go z ognia i przelewam do niewielkiej szklanej miski. Budyń dokładnie przykrywam folią spożywczą w taki sposób, żeby dotykała jego powierzchni. Dzięki temu nie wytworzy się na jego wierzchu gruby, nieprzyjemny kożuch. Naczynie odstawiam w chłodne miejsce do całkowitego wystudzenia budyniu. W tym czasie zajmuję się pozostałymi elementami naszego deseru. Na pierwszy ogień idzie biała czekolada, którą rozpuszczam w mikrofali. Wstawiam ją tam na około minutę i mieszam co 15 sekund. Rozpuszczając czekoladę w ten sposób będziecie mieć pewność, że się nie spali. Czekoladę wylewam na małą, wyłożoną papierem do pieczenia blaszkę i rozprowadzam ją do uzyskania blatu o grubości około 2 mm. Następnie układam na niej kandyzowaną skórkę pomarańczy, którą lekko dociskam, żeby mocno przykleiła się do czekolady. Tak przygotowaną białą czekoladę odstawiam do lodówki. Na tym etapie zajmuję się też migdałami. 50 g migdałów posiekajcie drobno w dowolny, ulubiony sposób. Ja wykorzystuję do tego swój siekacz na sznurek. Jeśli chcecie jeszcze bardziej podkręcić smak deseru, możecie użyć ciasteczek migdałowych, ale według mnie deser jest wystarczająco bogaty z samymi migdałami. Ostatnie, czym musimy się teraz zająć, to rolatki biszkoptowe. Ja używam dzisiaj zrobionych przeze mnie roladek pomarańczowych, na które przepis wkrótce ukaże się na kanale, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście użyli gotowych, dostępnych w sklepach. Rolatki kroimy w plastry o grubości mniej więcej pół cm.
Nadchodzi czas na złożenie pierwszych warstw naszych królewskich deserów. W tym celu potrzebować będziemy szklanek lub pucharków o pojemności 250 ml. Na dnie szklanek układam na płasko po jednym plasterku roladek. W ten sposób uzyskamy w miarę równe, płaskie dno. Wokół tego plasterka układam pionowo po 3 kolejne plasterki. Delikatnie dociskam je łyżeczką do ścianek pojemników. Robię to po to, żeby budyń nie zakrył utworzonego przez nie wzoru. Na tak ułożone rolatki wykładam wystudzony budyń migdałowy. Dzielę go równo pomiędzy wszystkie porcje, tworząc w ten sposób grubą warstwę na dnie deseru. Na porcję powinno wyjść po około 4 łyżki. Na warstwę budyniową wykładam lekko tężejącą już galaretkę mandarynkową. Tę też rozkładam od razu całą, dzieląc ją równo pomiędzy wszystkie porcje. Tak przygotowane desery trafiają do lodówki, co pomoże w dalszym tężeniu galaretki. W tym czasie możemy zająć się ostatnią pozostałą do przygotowania warstwą deseru. Do miski wlewam 150 ml dobrze schłodzonej 36% śmietanki i ubijam ją za pomocą miksera na sztywno. Ubitą śmietanę na chwilę odstawiam i wracam do szklanek z deserami. Na zastygniętą galaretkę wysypuję odrobinę posiekanych migdałów. Używam ich tylko tyle, żeby luźno przykryły warstwę cytrusów. Na migdały wykładam ubitą przed chwilą śmietanę. Rozdzielam ją równo pomiędzy wszystkie porcje i wyrównuję jej wierzch. Warstwę śmietany ponownie posypuję niewielką ilością migdałów, które nadadzą całości delikatnej chrupkości. Zastygnięty blat białej czekolady łamię w mniejsze, nieregularne kawałki. Wbijam je w warstwę ubitej śmietany, tworząc coś na kształt korony wysadzanej drogocennymi klejnotami, za które posłużyła nam kandyzowana skórka pomarańczy. Ozdobiony w ten sposób deser jest gotowy do podania. Piękny, prawda? Można się częstować. Wygląda całkiem ładnie, myślę, że nie byłoby wstydu przed królową. Próbujemy. Mistrzostwo świata i okolic. Każda warstwa mogłaby służyć za osobny deser. Rolatki biszkoptowe są mięciutkie i rozpływają się w ustach, o nich zresztą będzie osobny film. Budyń jest kremowy z delikatną nutą migdałów, a galaretka jest przyjemnie cytrusowa i trochę przełamuje konsystencję całości. Do tego mamy bitą śmietanę, białą czekoladę i migdały. Iście królewski deser. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Napiszcie, co Wy podalibyście królowej angielskiej. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!